No takie promocje to ja lubię. Kawa za $1. Kawa Włała jest bardzo dobra, trzeba przyznać. Zaskakująco dobra nawet. I jak jest za $1, to jeszcze smakuje lepiej. Normalnie jest za więcej, jakby ktoś miał wątpliwości. Za $1 to jest poniżej normalnych cen. Witam, czy to jest reklama? Oczywiście nie potępiam, a wręcz chwalę, ale piszę w połowie oglądania i zastanawiam się, czy faktycznie jesteście pod takim wrażeniem, czy to jest lokowanie produktu. Fajnie by było, gdyby nam ktoś zapłacił za zrobienie recenzji nowej nagrywareczki firmy DJI. Takie firmy jak DJI, tacy giganci, to nie zwracają uwagi na takie mikrusie kanaliki jak nasz, dlatego że mamy 15 000 subskrybentów. Prawda jest taka, że jeśli się dojdzie do 100 000, to można się zgłosić do ewentualnego lokowania produktu. Ale nie patrzą jeszcze na takich. Jeśli się dojdzie do 1 000 000, to wtedy zaczynają patrzeć, kim jest twoja publiczność, skąd pochodzi, w jakim przedziale wieku, czym się interesuje i tak dalej, wszystkie dane, jakie są dostępne, i wtedy na tej podstawie być może ktoś tam coś, prawda, również na pozostałe publikacje na kanale, jaka jest twoja tematyka, o czym mówisz na co dzień i tak dalej, i wtedy być może się tam gdzieś tobą zainteresują. Jeśli oczywiście jesteś wielgaśnym youtuberem, takim, który tam ma powiedzmy te 5 milionów plus, to i opowiadasz na wszelkie różne tematy, to najczęściej możesz już się wtedy liczysz, prawda? Więc nam się coś takiego nie zdarza, nie płaci nam nikt za publikowanie produktów i opinii na temat tych produktów na naszym kanale jeszcze, aczkolwiek 2 razy nam się zdarzyło wcześniej podejść do tematu z drugiej strony i o tym wam teraz już opowiemy razem. Przetłumaczę żonie, co było do tej pory, żeby dogoniła nas, i potem będziemy już mówić razem. It happened to us twice that we approached this subject from the other side, and we actually were pretty much semi-successful, because remember the Navdi video? Navdi picked up on it, they liked it, the video got 10,000 views, and they actually sent us stuff afterwards. And also Medieval Times. We went to Medieval Times for New Year's Eve, made a video about it, and they send us t-shirts and tickets. So that was basically though working for free in the hopes that someone would pay you, but this, you don't expect DJI to send you a free Osmo. No, definitely not. We're way too small for DJI. Yeah, but I mean, you didn't even create those videos hoping they would pay you. You just created them and thought, you know what, they might like them, and shared them, and then they happened to take notice. You mean Navdi and Medieval Times? Yeah, of course. Yeah, you didn't make them thinking. No, not at all. They're gonna send me free tickets or something. Dog, where are you going? Where are you going, dog? Huh? What is that, E-Branch? Where are you going, doggy? Do you like the snow? Do you like the snow? Napisał... Nie da się bez okularów, sorry. Napadało śniegu i razi po oczach, więc jedna chwila. Napisał, wiem, że tak, masz rację. Wiem, że lepiej, wiem, że ludzie tego nie lubią, ale nie da się patrzeć nigdzie bez okularów, bo razi po oczach, rozumiesz?
Więc wiem, że wielu ludzi tego nie lubi, jak się mówi do kamery w okularach, ale taka jest w tej chwili sytuacja i nic na to nie poradzę, musicie to jakoś przeżyć. Napisał do nas Radosław Radwiśniowski. Mam nadzieję, że nie morduję nazwiska, nie jest to Wiśniewski, tylko Wiśniowski. Wiśniewski. Radosław Radwiśniewski, który rozpoczął właśnie swój własny kanał na YouTubie. Nie rozmawiamy na naszym kanale często o innych YouTuberach, a być może powinniśmy, a w tym przypadku na pewno powinniśmy, bo powiem wam szczerze, że jestem pod wrażeniem. Rad odpalił z grubej rury. Początek jest po prostu kapitalny. Wideo z Teksasu, film o Terlingua i Marfa, Texas, gdzie są niesamowite widoki i fajne rzeczy do zobaczenia i zupełnie inny klimat niż w tej chwili u nas. Więc poza tym oczywiście Rad ma bardzo dobry głos, świetnie się prezentuje, bardzo się nadaje do tego. Nie zapłacił mi absolutnie nic za reklamowanie go tutaj na tym kanale. Po prostu mi się bardzo podoba i tak od serca szczerze wam polecam. Wiem, że mam takie przeczucie, że dużo naszej publiczności polubi Radosława i życzę jemu, jego żonie i żonie Jolancie, Joli i pies nawet był tam, więc jest ich 3. Życzę im wszystkiego najlepszego i żeby dalej szli w tym samym kierunku i z taką samą jakością. Sukces gwarantowany. Więc polecam wam gorąco. Jest link na ekranie, możecie go oczywiście łatwo znaleźć na YouTube, jest link pod tym naszym filmem. Naprawdę nie zapłacili nam, naprawdę nie, nic, po prostu napisali do nas, fajnie nam się zaczęło rozmawiać i mam takie wrażenie, że wielu z was, naszej publiczności, ludzi, którzy lubią nas, po prostu, że wam się to spodoba. Tutaj mam pierwsze wideo, w tej chwili chyba go nie widać w ogóle nawet, ale sami zobaczycie. Jest naprawdę dobrze zrobione, więc serdecznie polecam. A teraz, ponieważ nas zasypało, pokażę wam trochę mojej najbliższej okolicy. W nocy spadł sobie śnieg, tak może z kurde 5 cali mniej więcej. 12,7 cm sobie spadło śniegu. No tak dość ładnie wygląda i zaczyna się trochę słońce przebijać, więc przy odrobinie szczęścia będziemy dzisiaj mieli dobre światło po południu i wieczorem i zrobimy jakiś ciekawy zimowy materiał. Remember what we read recently, that companies are actually starting to aim at micro-influencers, so this is the other side of this subject. I have to interrupt you though. Yeah. You were approached a few times for different products. Yeah, like toilet seats. Yes, toilet illuminator. So David does have somewhat of a what is the word I'm looking for? You do have a moral obligation that you feel inherently to your followers to not promote products that you don't believe in, such as illuminated toilet seats. So you would never, I know behind the scenes that you would never promote a product that you actually didn't love. I wouldn't promote the toilet seat for other reasons. We were going to get a free illuminated toilet seat, and yet you said no thank you. Still didn't go for it. Yeah. No. But also you got approached by some drone company once, right? Yeah, but and you know what else happens to YouTubers quite a bit? We've also been approached by people for like, we want you to review our beauty brush or whatever else. They'll send you something, or they'll say, send you an email and say, we want you to review our product. Will you do it? And then you write back and say, well, what is your product? And I might be interested in it. And then they write back and say, well, it's a beauty, it was like some beauty kit or something that they were selling on Amazon, and they said normally this costs $50, but if you buy it for only $20, and we'll give it to you for $20 if you review it. And we're like, we don't want that. And then it turns out it normally costs $14.95. That's not exactly but you're the sucker. No, so getting back to what I was just saying, recently there was an article saying that a lot of advertisers are now looking for so-called micro-influencers, and it's not true anymore that only channels with gigantic audience get deals. Are we like, if there's micro-influencers, are we like nano-influencers? We might be nano-influencers, but
now companies apparently are looking for a lot of smaller channels instead of one big channel or a few big channels. They're looking for a lot of smaller channels that are very focused on their product. Yes, that reach certain type of audience that they really care about, and then, you know, more people can make money, make less money than that one big person would make. So the calculation for the company is pretty much the same, plus, you know, a little more work on their part to find those smaller channels that they want to place the product with. But it is hopeful for people like us, because one day we'll finally get somewhere to like this 100,000 or whatever, or by the time we're getting those offers, maybe we'll go down to 50,000, you know, subscribers, and find some company that wants to sell in Poland, and then maybe we can you know, get a deal, and manna will fall from the sky, and we'll be rich and powerful, and life will be super beautiful and worry-free. Zupełnie inne klimaty niż w Teksasie. Tak szczerze powiedziawszy, to właśnie kolejny powód, oczywiście poza głównym prowadzącym, dla którego podobało mi się to wideo z Teksasu i no, tęskni człowiek za tymi podróżami. Nie jesteśmy w tej chwili jeszcze wydolni na tyle, żeby się stąd natychmiast gdzieś ruszyć, ale pracujemy nad tym. Są widoki. Są widoki na bardzo ciekawe filmy w niedalekiej przyszłości. Nic więcej na razie nie będę mówił, żeby nie zapeszać, bo jak się człowiek za bardzo ekscytuje, to potem się może nie udać i będzie się czuł zawiedziony, ale są widoki. Na dzień dzisiejszy zostajemy przy zimowych klimatach i pokażemy wam trochę, jak się Northeast Maryland prezentuje pod śniegiem. To też nie jest lokowanie produktu. Mówimy na naszym vlogu o rzeczach, które nam się podobają. Kawa z Wawa nam bardzo smakuje, więc też o niej czasami wspominamy. Była na vlogu nieraz. Myślę, że jest możliwe zrobienie najróżniejszych uzgodnień z firmami, które produkty swoje chcą reklamować, nawet na takich małych vlogach jak my. Było kilka śmiesznych ofert wcześniej, o których Boloni wspominała. Na razie na żadną się nie rzuciliśmy. Być może kiedyś do takiego momentu dojdziemy. Jak na razie cały nasz dochód z tego vloga pochodzi z Patronite'a i Patreona, więc jeśli ktoś z was uważa, że jesteśmy tego warci, to zapraszamy do naszej listy sponsorów. Jak będziemy lokować kiedyś produkty, to wyraźnie o tym powiemy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Na dzisiaj kończymy widokami z zamarzającego jeziora i oczywiście muszę się teraz ugryźć w język, bo ostatnio powiedziałem, że będziemy vlogować częściej, tymczasem znowu minęło 8 dni, ale postanowienie nadal jest mocne, jest postanowienie przynajmniej. Jak nam się uda je realizować, to zobaczymy. W każdym razie do zobaczenia za kilka dni. Trzymajcie się ciepło. Widzicie, jak skubana biega? Ponad 17 lat pies i nadal w takiej kondycji. Oby jak najdłużej jej starczyło.